Czekają nas kolejni zawodnicy. Niestety, ale my walczymy do końca. Teraz cała woda dla nas. Siema albo się nie ma. Witam z pięknego, słonecznego Connecticut w Stanach Zjednoczonych. Humory dopisują, gdyż karpie przestały brać. Jak się można było spodziewać. To było zbyt piękne, żeby było prawdziwe i trwało w nieskończoność. To nie jest tak, jak mogłoby się wydawać po tych kilku daily vlogach, że karpie biorą tutaj na okrągło. O nie, o nie. Często bywa tak, że właśnie nie biorą. Albo jak biorą tak jak brały, to po prostu przestają. Skąd my to znamy? Anyway, mam już przygotowane co? Nowe zestawy, no bo jak nie biorą, to trzeba kombinować. Więc kombinuję. Mam krótkie zestawy, na których zamontuję malutkie przynęty i skorzystam z takich cudów techniki, jakimi są ciężarki do metody. Ciężkie, będę mógł sobie daleko zarzucić, utrzymają się na pewno w miejscu po rozpuszczeniu, ale przede wszystkim będzie można je oblepić taką piękną, przygotowaną zanętą z rozpuszczonego peletu i metod mixu. Także trzeba zacząć kombinować. Nie można im pozwolić po prostu tak nie brać. Ściągam bezpieczny klips. Będę musiał zamontować na przelocie całość. Zastanawiam się, czy używać do tego ledkoru, ale to chyba nie będzie miało sensu. Jest tu tyle raciecznicy, o której Wam już wielokrotnie wspominałem, że jest to ryzykowne. Ale no mam łowić na przelocie, więc ledkor tutaj nie ma sensu, a nie mam lidera, więc to jest gruba żyłka mimo wszystko. Trochę jej zdejmę, bo czuję, że tutaj jest pofatygowana już. Dostała w kość od tej raciecznicy, więc odetnę parę metrów i założę na gołej żyłce. To jest 0,40 bodajże. Ach, zobaczcie na te killery. Coś pięknego. Nigdy w życiu nie myślałem, że będę łowił na takie zestawy w Stanach. O boy. No ale to dowód na to, że kiepsko karpie współpracują. I trzeba je jakoś zmotywować. Może się okazać tak, że jeszcze dzisiaj z powrotem zmienię na kulki, dlatego że każdy z nas ma co innego na zestawach założonego, bo próbujemy ustalić, czy cokolwiek będzie motywowało karpie do tego, żeby żerowały. No ale na chwilę obecną moja taktyka jest taka, jak widzieliście. Pasta z peletów, różne smaki kukurydzy sztucznej w połączeniu z taką skwaśniałą. No i będziemy oblepiać ciężarki i próbować strzelić się w miejsca, w których będą karpie się pokazywały. Choć jak na złość z rana pokazywały się w bardzo dużej ilości, tak teraz oczywiście to przestały, więc nawet nie wiadomo, w które miejsce rzucać. No, przyjdzie mi rzucać po prostu w te miejsca, w które wydaje mi się, że mogą być dobre, bo skanowałem wodę diperem. Tak samo widzieliście, jaka tu jest po prostu masakra. Bo jakbym dostał skan z tej wody, z dipera i ktoś by mnie spytał, co to za woda, co to za typ wody, to bym powiedział, żwirownia. No przecież kurde, to jest górki i dołki, jest zagłębienia rowy, a tu się okazuje, że to jest zaporówka. Czas przełamać tę niechlubną passę, no bo ile można nie łowić. No ale jak sami widzicie, to nie jest tak, że Ameryka jest jakaś wyjątkowa pod tym względem, że karpie biorą jak szalone. Oczywiście znajdą się takie wody, ale ta do takich nie należy.
klasyczny zbiornik, może nie klasyczny, ale zbiornik zaporowy, który zajmuje dość spory obszar. Sprawia to, że ryby po prostu mają miejsce do tego, żeby przemieszczać się i szukać naturalnego pokarmu, a tego jest tu całkiem mnóstwo. W każdym razie mam zamiar teraz porzucać trochę diperem i spróbować zlokalizować ryby, bo te dają się namierzyć dzięki echosondzie. Tak się składa, że wszyscy chłopaki, jak tutaj wędkują, używają dipera, więc z informacji od nich uzyskanych wiem, że często tam, gdzie widać na skanie ryby, wystarczy zarzucić wędkę, chwilę poczekać, by otrzymać upragnione branie. Mam nadzieję, że mi się też uda, chociaż przyznam szczerze, że pogoda cały czas się zmienia. Raz to zimno, raz to ciepło. No, wydaje mi się, że karpie tego nie lubią. To było piękne, piękny rzut. Come on, fishies, show me where you're at. Gdzie są? Tutaj nie ma ryb. Fajna woda i no zarybić. Tak jest. Siema albo się nie ma. Witam w ten mroźny, cholernie mroźny poranek, chociaż mrozu tak na dobrą sprawę nie ma. To jednak jest tak zimno, że ledwie kamerę trzymam w ręku. Przerzucałem przed chwilą zestawy, to nie mogłem utrzymać wędek. Tak kleszczy. Poziom wody się zmienia, ale co jeszcze się zmieniło? No sytuacja w końcu na wodzie się zmieniła. Dzisiaj w nocy mieliśmy 3 ryby, Rafał miał 3 ryby, jedną zostawiliśmy w slingu. Także dzieje się, w końcu się zaczęło dziać po tych 2 w zasadzie dniach posuchy. No ale spójrzcie na zmieniający się poziom wody, który prawdopodobnie, jeżeli prognozy się sprawdzą, to dobije dzisiaj aż do samej góry. No ciekawe, jak się ryby będą zachowywały. To, że tutaj o metr już zabrało nam brzegu, nie sprawiło, że zabrało nam brania, wręcz przeciwnie, przybyło nam brań, więc jest to jakaś pocieszająca sytuacja. Moje podejście się nie sprawdziło najwyraźniej, bo ta zanęta oblepiona, ta pasta, którą pooblepiałem ciężarki, jednak nie przyniosła rezultatu, więc no, będę zmieniał na tradycyjne zestawy, ale to po śniadaniu. Wracamy po krótkiej przerwie po to, żeby zrobić sesję. Za mną łowca, jeden taki nowy przyjaciel, którego poznałem w Stanach. Nazywa się Tyler. Wiecie, kto to jest? To jest rekordzista świata, jeżeli chodzi o największego złowionego karpia w jego kategorii wiekowej. Chłopak ma 9 lat, a wymiata tak w karpie, jak mało który dorosły. Tyler, what are we gonna do now? Huh? What are we gonna do? Well, you tell me. What are we gonna do? What do we have in the slings? The fish. Yeah. How big? They're 30 pounds. Yeah. High five. Guess what? What? And we're going to release them back into the water. Who's gonna release them? Yeah. Who's gonna Me. release them? Yeah. I can't get back in an hour. Ready, boss? Si, señor. Let's go. Upside down. Flashes of lightning paint the sky. Robimy najpierw fotki, później pozwolimy Tylerowi wypuścić ryby. Dla Tylera to jest w pewien sposób terapia. Tyler potrzebuje spędzać jak najwięcej czasu na powietrzu, a przyjeżdżanie do Lake House'u i łowienie karpi to jest coś, co kocha i lubi robić najbardziej, więc z przyjemnością oddamy mu ten honor, żeby mógł wypuścić te ryby. Come and see him. Maybe you're gonna recognize this one. It's in the cradle. Right here. Look at him. Hi, little carp. What's your name?
This one's shy. Yeah. It's Come on, quiet. give him a name. It's somehow it's quiet, huh? Can you think of a boy's name? Come on, Samuel. Samuel. Samuel, what do you think? Samuel is. Does it fit him? No. No. Can we give him a name quick? Can you a better name with a B? With a B? Yeah. Like Brandon? Yeah. Brandon? Yeah, we'll pick Brandon. go, Brandon. Hi, Brandon. Let's go, Brandon! Hi, Brandon. Yes, I love this boy. Nice to meet you. Let's go, Brandon. No basket found in the place I've gone, saying itself out like a song. Well, don't look at me like I'm wrong. Well, don't look at me like I'm wrong. I would fight for you if I could win. I would die for you and live in sin in a place I loved, bleeding it out. Tyler nas opuszcza. Idziemy sobie zrobić pamiątkową fotę. I może umówić się na jakieś wspólne ryby. World champion. In his age category. How old are you? I am 9. 9. Nice. So, see you next time. See you next time. Bye. Bye. What's his name again? Felicia. Oh, hi, Felicia. What are you saying? You want to go back in the water? Okay, let's release you. Goodbye, Felicia. It was nice meeting you. Good job.